Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sos, czy to gulasz, jak to tam nazwać, po prostu sos z mięska z łopatki. Miałam już takie właśnie prośby, żeby zrobić jakiś sosik. Więc gdzie była łopatka, mówię, moim zdaniem łopatka i karkówka, karczak są to chyba najlepsze mięsa właśnie w takim sosie, ponieważ one są poprzerastane troszkę tłuszczem. Tu mam 1,30 kg łopatki, ale miejmy na uwadze to, że popatrzyłam, tu trzeba będzie te takie ścięgna, ja to powycinam. Tutaj ona jest troszkę przerośnięta tłuszczem. O, widzicie, tak nawet dość grubo tutaj, ale ja tego nie będę wyrzucać. Ja to po prostu odetnę, dam na patelnię. Ja mam tutaj taki rondel, taki to jest, nie to garnek, nie to patelnia, ale bardzo fajny, ciężki, można na nim smażyć od razu i robić sos. Ja to po prostu to tłuste podcinam, potnę na malutką kosteczkę i na samym początku po prostu wysmażę sobie z tego tłuszczyk i na tym będę smażyć później mięsko. Gdybyście nie mieli takiego tłuszczyku akurat na łopatce, którą kupicie, to proszę smażyć na albo smalcu, jeżeli ktoś nie używa smalcu, można na oleju. Po prostu nie dużo dać na patelnię oleju. I jeszcze muszę się czymś Wam pochwalić. Mam fajną sąsiadkę na dole. Patrzcie, czym mnie dzisiaj poczęstowała. Pierożkami ruskimi. Uwielbiam. U mnie na kanale też są ruskie pierożki, jak się robi. Bo moja sąsiadka robi podobnie do mnie, albo ja podobnie do niej. Wszystko jedno, ale pierogi robimy praktycznie w ten sam sposób, z tym samym nadzieniem i dlatego je uwielbiam. Także link Wam dam do pierogów ruskich. Na dole pierwszy komentarz będzie do pierogów ruskich. Może akurat komuś smaka narobiłam. I jeszcze będzie jedna, tak jak zawsze, czasami jak coś zjem fajnego i kupię, oczywiście to nie jest sponsorowane, to Wam polecę. Powiem Wam, że taka przekąska na drugie śniadanie, to nie jest sponsorowane, nie wiem czy on wyostrzy czy nie, wyostrzył. Tu jest 100 gram, bez dodatku cukru, jest bardzo fajny skład, bo są chyba tylko 3 czy 4 składniki. I to w tym jest 100, tu jest 100 gram i tu jest 58 kalorii. W smaku jest naprawdę bardzo fajne, to jest na drugie śniadanie. Kaszka jaglańska plus jabłko z cynamonem. Mi bardzo, ale to bardzo smakowało. Fajnie właśnie, bo jest bez cukru. Dobra, zaczynamy. Także ja się z Wami na razie żegnam. Wracam, jak sobie powycinam te błony i odetnę i pokroję tą w kosteczkę tą taką jakby tutaj przerostę, jakby słoninkę. Wracam do Was z powrotem i już Wam pokazuję. Tutaj mam mięsko wykrojone, te, które chciałabym mieć właśnie w sosie. Ja kroję w takie większe kawałki. Pamiętajmy, te, panie, które umieją gotować, potrafią gotować, to wiadomo, że wiedzą. Mięso te, jak będziemy robić, one po prostu traci na swojej wadze i na swojej objętości. Także te kostki już później po ugotowaniu będą dużo mniejsze, ale oczywiście jeżeli macie ochotę, możecie zrobić naprawdę malutkie i 1 na 1 cm. Ja po prostu robię takie, bo wiem, że one później będą dużo mniejsze. Około 20-30% mięso po prostu traci na objętości. Tutaj wycięłam to, co nie chciałabym widzieć u siebie na talerzu, więc mam pieska, ja tylko sparzę gorącą wodą jemu i ona to będzie miała do jedzonka, a tutaj wycięłam tą słoninkę i zaraz ją wrzucę do swojego garka. Jak mówiłam, kto nie ma słoninki, bo przykładowo kupił sobie szynkę zamiast łopatki, tam podejrzewam tego tłuszczu będzie dużo mniej, to po prostu na oleju albo na smalcu będzie smażył sobie to mięsko. Ja teraz będę wytapiać właśnie ten tłuszczyk. Na chwilkę do Was wracam, żeby Wam pokazać, jak się wytapia właśnie fajny tłuszczyk. Jak będzie go za dużo, to ja po prostu go sobie zleję i będę miała na następny raz. No i po kilku minutach, patrzcie jakie fajne skwareczki się zrobiły. Z takim smaluszkiem. Oczywiście, że to jest za dużo do naszego sosu, także ja sobie teraz przeleję po prostu większą
część do słoiczka. Smaluszek przelany. Tu zostawiłam dosłownie 2 łyżki tego smaluszku, co został. Także widzicie, jeżeli kupicie coś chudego, że nie będziecie tego mieli, to po prostu ten proces pomijacie, a mi się te skwaruszki z tym naprawdę jeszcze przydadzą. Nawet powiem wam, że na taką pajdę swojskiego chleba i ogóreczek do tego pyszny. I teraz robimy taką temperaturę dość dużą i będziemy obsmażać to mięsko. Zaraz zobaczymy. A i jeszcze właśnie coś chcę powiedzieć. Nie wiem dlaczego, ale chyba ja zauważyłam to, że jeżeli mięso ma temperaturę pokojową, nie jest takie zimne, wyciągnięte z lodówki, to ono jakby mniej pryska na patelni. Podejrzewam, że chyba dlatego, że szybciej zamykają się te wszystkie pory tutaj, co byśmy chcieli, żeby się zamknęły, dlatego, że nie spada tak szybko temperatura na patelni, bo jednak mięso jest wtedy, no ma te przynajmniej 20-23 stopnie, bo tak mniej więcej chyba mamy w mieszkaniach. Także ja wyciągam dużo wcześniej właśnie mięsko sobie, no i zaraz będziemy je obsmażać z każdej strony. Ja chcę mieć sos ciemny, więc będę obsmażać tak, no tak dość dobrze mięsko. Zresztą wszystko pokażę. I będziemy jeść mięsko chyba z ziemniaczkami, powiem wam. Ale można i z kaszą, i z makaronem, i naprawdę z czym tam tylko kto co lubi. Akurat ten sosik można jeść. O! I nie ruszamy mięsa, dopóki się porządnie nie przypiecze. Ja wykładam do końca. Jak mięsko na takim dość dużym ogniu obsmaży nam się tak na złoto, to będziemy je przewracać na drugą stronę. Jest troszkę głośno, no bo wiadomo, bo się smaży, ale o. Będziemy teraz przewracać na drugą stronę. To, że tu jest troszkę przypiecionego takiego, to nic nie szkodzi. To ma właśnie być, bo to jest wszystko smak do naszego sosu z mięskiem. Gdybyście mieli szynkę, wszystko robimy tak samo jak z łopatką. Także przewracam i dalej smażę. I wracam do was z powrotem. Widzicie, ile się zrobiło dużo mniej mięska na patelni, a one się jeszcze trochę skurczy. Dlatego właśnie mówiłam, że nie patrzcie, że mięsa jest przykładowo kilogram, bo po zrobieniu sosu będzie 70 tego mięsa. Wrzucam tutaj 2 takie dość spore cebule pokrojone. Tu jeszcze jedną kroję. Takie naprawdę spore. Niech się ona troszkę nam przypiecze. I jak się będzie nam gotować z mięskiem, ona się oczywiście rozgotuje, ale wtedy nam bardzo fajnie zagęści sos. O. I będziemy zaraz wrzucać różne przyprawy. Ja dodam jeszcze czosnek i go sobie pokroję, ale to nie teraz. Wracam do was z powrotem i już wam pokazuję. Mięsko z cebulką się już tak fajnie podsmażyło. Chcę wam troszkę bliżej pokazać. O, tak. I ja teraz dodaję czosnek. Można sobie tak pokroić jak ja, można przez praskę, a można też ominąć oczywiście czosnek, jeżeli ktoś nie lubi. Dobra, patrzcie, jeszcze mi gdzieś wyskoczył, no. O. Mój mąż jak kicha, to aż go tu słychać. Dam łyżeczkę papryki mielonej słodkiej. Możecie dać słodką, ostrą. Jak kupujecie, to zawsze zwracajcie uwagę, żeby miała ładny czerwony kolor. Bo są nieraz w sklepach takie te, co mają taką brunatną barwę. To one po prostu później, jak robicie jakąś potrawę, to bardzo brzydko ta papryka później wygląda. Dodam listki, 3. Dodam trochę... Oj, moja pralka jeszcze chce wyskoczyć.
ziela angielskiego. Pieprz dodam na samym końcu, ja sobie po prostu popieprzę, żeby nie było tych malutkich kuleczek. I ja daję 2 takie suszone papryczki, ale to też, ja wiadomo, jak ktoś ma dzieci, to ten punkt pominie. I jeżeli jakąkolwiek inną przyprawę lubicie, to po prostu teraz dodajecie, ale nie solimy. Solić będziemy na samym końcu. Tak, i zalejemy teraz mięsko gorącą wodą. O. Pamiętajmy, że nam się trochę wody wygotuje. Słuchajcie, nie powiem wam ile, czy to będzie pół godziny, czy to będzie godzina. Wszystko zależy, jakie mięso żeśmy kupili. Jaka ta świnka była, czy była stara, czy była młoda. Chyba od rasy też to zależy. Tak mi się po prostu wydaje. Także ja będę sprawdzać po prostu za 40 minut na malutkim ogniu. Będziemy teraz to tak dusić, gotować. Za 40 minut po prostu wezmę 2 widelce i będę sprawdzać, już pokazuję w ten sposób. 2 widelce i będę wbijać i tak, jeżeli mięsko fajnie się rozerwie pod niedużym naciskiem, to znaczy, że już jest dobre. Także 40 minut to na pewno mi się, na pewno 40 minut to na pewno. I teraz tak, jeżeli ktoś ma ochotę, wrzuci sobie kostkę taką nie rosołową, taką mięsną, czy na żeberkach, czy mięsną, nie chodzi o firmę. Czy lubi troszkę wegety dodać, czy jakiegokolwiek innego. U mnie na kanale takie rzeczy się używa. I jeżeli ktoś używa, to proszę bardzo, i nie pozwolę hejterom hejtować ludzi, którzy używają przyprawy takie, jakie lubią. Także kto ma ochotę, wrzuca sobie po prostu to, co lubi, bo wiadomo, że nikt z nas kostek rosołowych nie je jak cukierków. Od czasu do czasu na pewno nas nie zabije. I także widzimy się za 40 minut. No, już do was wracam. Mięsko już właśnie sprawdzałam. O, bardzo mięciutkie się zrobiło. To znaczy, że sos po prostu już. O, widzicie, jakie mięciutkie? I u mnie to wyszło około 50 minut. Ja sobie te listki teraz powyciągam. Która z pań się boi? Zaraz, tą paprykę też wyciągnę, bo to mi nie jest potrzebne. Widzicie to? Te ziele angielskie też wyciągnę. Nie dawaliśmy pieprzu w kulkach, także nie będę musiała go szukać. O, ziele angielskie też. Tu następna papryczka. Jak ktoś ma paprykę, może sobie tutaj pokroić też. Pewnie, że tak. O, także kuleczki z ziela fajnie, bo powychodziły na wierzch. O, i ja je wyciągnę. One mi są niepotrzebne. Nie lubię później, jak wiecie co, jak dam sos na jak to się nazywa, na talerz i później gdzieś pod zębami mam te kulki albo pieprzu, albo tego ziela angielskiego. No to mnie tak drażni. Nie wiem, czy was też? Czy raczej nie zwracacie na to uwagę? O, pieprz nie wychodzi tak właśnie na wierzch jak ziele angielskie. Dobra. Wyłowię wszystko. I teraz tak, na moim kanale jest ta zasmażka taka z samej mąki. Już wam pokazuję. Tutaj mam zasmażoną mąkę. Link będzie, to będzie pierwszy komentarz pod filmem. I ja wzięłam 2 łyżeczki tej mąki. Jak ktoś używa inną zasmażkę z torebki czy coś, proszę dawać. Ja powiedziałam, ja nie zwracam na to uwagi. Każdy gotuje tak jak lubi i dodaje to, co lubi. Dałam tutaj właśnie 2 łyżeczki tej zasmażki i żeby ta zasmażka była troszeczkę ciemniejsza, to wlałam troszeczkę sos sojowo-grzybowy. On jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciemny i już mi się skończył, będę musiała kupić. I tutaj nie ma wody, tylko ja dodałam troszkę, tu jest woda z ogórków kiszonych.
woda z ogórków kiszonych, 2 łyżeczki czubate mojej zasmażki i kilka, 2-3 łyżeczki tego sosu sojowego. Także teraz, która pani się boi dać, bo to się gotuje, żeby się nie zrobiły kluchy, to jest na to sposób, sprawdzony na 100%. Wyłączamy gaz. Poczekamy, aż przestanie się gotować. Tak. Weźmiemy sobie. O. Przestało? Przestało. I teraz lejemy. Lejemy. Tak samo można robić z zupą, jak ktoś się boi. Wymieszamy i z powrotem, bo mąkę trzeba zaparzyć. O. I z powrotem odkręcamy gaz i gotujemy przez 2-3 minutki. Sprawdzamy, czy, bo żeśmy nie dali tutaj soli, ale tak jak mówię, daliśmy trochę wody z ogórków kiszonych, żeby wam nie wyszło za słone, więc próbujemy sos, ale nie próbujemy teraz. Sos zawsze próbujemy po 2-3 minutach, jak wsypiemy mąkę, bo mąka trochę zmienia smak, dopóki nie jest właśnie taka przygotowana. Ja zaraz, a tym bardziej, że daliśmy też kilka kropel sosu sojowego, to też jest słone. I dałam teraz pieprz, słuchajcie, i sosik. O, jest pyszny, gwarantuję wam. Ja zaraz spróbuję na łyżeczce. Przez to właśnie, że daliśmy cebulę, widzicie, to on jest taki gęstszy. I to pójdzie oczywiście u mnie do pudełeczek. I koniec, i gotowe. Zaraz, jak zawsze, pokażę wam na zdjęciach, ale tutaj też widać. Tak, soli więcej u mnie nie trzeba, dlatego właśnie ja nigdy nie solę potrawy na początku, nigdy, zawsze z solą zawsze lepiej się wstrzymać i na końcu zawsze można posolić. O. Zaraz przybliżę wam jeszcze garnek, żeby nie mówić, że to już mi wystarczy. Mąka się już zaparzyła, sosik jest gotowy. Proszę, tylko nie chcę, żebyście mi zaparowali. Bardzo fajny, gęsty sos. Ziemniaczki, kasza, suróweczka. I zaraz my będziemy z mężem jeść. Także do zobaczenia. Jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę. I zapraszam też do męża na kanał. Tam zawsze filmiki są troszkę wcześniej, co będzie u nas jedzone. Jest to kanał Artur od Beci. Ciężkie życie emeryta. Także do zobaczenia. Pa, pa.